Podcast powstaje w ramach akcji Posiłki Mocy. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i dostarczamy ją niemobilnym rodzinom osób z niepełnosprawnościami. Więcej o nas znajdziesz na stronie stowarzyszeniemudita.pl. Cześć, z tej strony Kuba Woźniak. Zapraszam na pierwszy odcinek podcastu Mocy. Przedstawiamy w nim historię niemobilnych rodzin osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj chcę Wam przedstawić Panią Jolę, kobietę z Poznania, mamę osoby z niepełnosprawnością. Pani Jola kwestię niemobilności zna już od 25 lat. Co więcej, problemy ze zdrowiem mają również pozostali członkowie jej rodziny. Pani Jola prywatnie uwielbia spacery, dlatego pomimo przeciwności losu idzie przez życie z podniesioną głową i otwartym sercem. Nie chcę jednak zdradzić za dużo, dlatego tutaj zakończę. Życzę miłego słuchania. O, dzień dobry, witam. Dzień Proszę dobry. bardzo. Proszę uprzejmie. Do samego końca. Jasne. Proszę sobie tylko zamknąć jeszcze drzwi. Zaczynając, ja bym się chciał spytać na początku, co to właściwie dla Pani znaczy rodzina niemobilna, niemobilność? Jak to wygląda na co dzień? Rodzina niemobilna? W moim przypadku jest to choroba córki. Wiadomo, że urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Od urodzenia po prostu mamy problemy, jeżeli chodzi o mobilność. A teraz tym bardziej jest związane z tym, że Magdalena skończyła w zeszłym roku zajęcia w szkole rewelacyjno-wychowawcze i ja jestem po prostu zamknięta w domu. Wtedy jeszcze miałam tą szansę, że będąc Magdalena w szkole 4 godziny, mogłam sobie wyjść na zakupy ze spokojem, pozałatwiać sprawy urzędowe, a teraz muszę zawsze czekać na kogoś, kto przyjdzie do domu, ewentualnie mąż, ale mąż kończy po 18 pracę, więc już nic nie załatwię. I dlatego dla mnie te posiłki mocy to było naprawdę zbawienie. Cieszę się. I dzięki nim zawsze mi coś fajnego przyniosą do jedzenia, że z tego mogę zawsze pokombinować, jak to się mówi, do obiadku. A zawsze coś w lodówce się znajdzie, że z tego można dużo rzeczy ciekawych zrobić. No i trzeba sobie z tym radzić, no nie mamy innego wyjścia. Przez tyle lat dawałam radę, Magdalena ma 25, będzie miała w tym roku 26. Także nie można się poddawać, trzeba iść do przodu. Było gorzej, teraz już jest lepiej. 26 lat to bardzo 26, długo. Bardzo Długo, długo. długo. Ja mam dziewczynę po roku. Jedna ma 27, druga będzie miała 26. Tylko mi się wydaje, że kiedyś było ciężej, teraz jest lżej, ale ze względu na chorobę córki, to nie wiadomo jakby na co spojrzeć. Kiedyś człowiek nie myślał o tym, a teraz więcej się siedzi w domu, ma się ją przed oczami i szczerze mówiąc, ja zaczynam sobie wymyślać większe problemy, nie? Chociaż kiedyś miałam ich masę, bo miałam i córkę chorą, męża chorego i Magdę chorą, także troszeczkę było. Oprócz mnie. Musiałam sobie z tym dawać radę i to sama. Bo moi rodzice mieszkają 100 km od Poznania. Na dzień dzisiejszy tata już nie żyje. Mama jest sama, też jest jej ciężko. Staramy się w miarę możliwości jechać częściej. No ale ze względu na Poznań i wiadomo, przychodnie lekarskie i tak dalej, to wolę zostać w mieście. No ale musimy ten problem jakoś rozwiązać. No mobilność, większość ludzi by też chciała z tego skorzystać, bo ja mam to szczęście, że mi się tak po prostu jakoś udało. Bo zawsze twierdzę, że jak komuś coś pomogę, to mi się to wraca. Zawsze pod koniec roku naprawdę takie niespodzianki mam, że jestem sama z siebie zadowolona, nawet bym się nie spodziewała, że coś takiego może człowieka spotkać. A Magda jaka Magda, no po prostu jest i ma problemy, w ogóle nie porusza się, nie chodzi. Wszystko trzeba przy niej zrobić, ale człowiek o tym nie myśli. Jest ciężko, są dni gorsze, są dni lepsze, ale jest dobrze. Jak to wyglądało właściwie przyzwyczajenie się? Bo na początku to był na pewno wielki szok, ale... Szczerze mówiąc, dla mnie to był szok, że zostałam z tym sama, bo mąż mi, szczerze mówiąc, w niczym nie pomagał, z tego tytułu, że jego choroba spowodowała coś takiego, że zajął się sobą, a przy Magdzie już nie mógł nic całkowicie zrobić, bo jest po ciężkich operacjach kręgosłupa, wiadomo, kolana, bo złamał rzepkę. On po prostu ma takiego pecha, że non-stop się łamie. I teraz ostatnimi czasy złamał jeszcze bark, więc Magdy już dźwigać od 2004 roku nie mógł, także mi nie pomagał w niczym.
A ja musiałam, jak to się mówi, nieważne, że rwa, kulszowa czy kręgosłup siadał, zęby się zaciskało, się Magdy znosiło. Teraz mam to szczęście, że mieszkam w miejscu, gdzie, no mam to pierwsze piętro, ale jest bez piwnic. Tak miasto nam pomaga w zamianie mieszkań, ale poprzednim razem mieszkaliśmy na Wildzie, gdzie było trzecie piętro bez windy. Więc jak ja sobie policzyłam dopiero na koniec, mieszkając tam 23 lata, że trzeba pokonać 64 stopnie w górę i 64 na dół, więc ja się zastanawiałam, jak ja to robiłam. Mają dziewczyny w przedszkolu, jedną bliżej domu, drugą troszeczkę dalej i zawoziłam najpierw jedną, później drugą i tak człowiek biegał non stop, nie? Po zakupy, po odbiór dziewczynek z przedszkola i tak na okrągło, także człowiek sobie nie zdawał sprawy. No a teraz mam ten komfort, że naprawdę mieszkam niżej, no i jak to się mówi, na starość, nie? Jest lepiej z tego tytułu, że Magda już teraz jest w domu, nie? Teraz aby tylko patrzymy na fajną pogodę, żeby można było wyjść na spacer wokół Malty, bo tego nam brakuje. Na dzień dzisiejszy pogoda po prostu nie pozwala, bo Magdalena jest osobą dorosłą, która po prostu się przyziębia często. Chociaż staramy się jej wynagrodzić to w ten sposób, że wyjeżdżamy nad morze co roku. Mimo to, że nas nie stać, ale Magda ma jednego sponsora swojego stałego, który nam pomaga. Dziewczyna po prostu chce być anonimowa i my też nie wiemy, jak ma na imię, jak ma na nazwisko, gdzie pracuje. Ale Magdę zna od kilkunastu dobrych lat i tym sposobem dzięki jej dobroczynności po prostu jesteśmy nad morzem. Raz w roku, mimo to, że pandemia czy nie pandemia, ale Magdalenie to dobrze sprzyja, bo ona po prostu kontakt z morzem i te spacery, ona mi później w ciągu roku mało co choruje. Także to jest ten plus. No to na pewno zahartowanie, ale to też sama lubi spacery, tak? Właściwie no, na mamy nóżkach, nie? No tak, tak. Często wyjeżdżaliśmy z mężem, ale mąż teraz po długotrwałej chorobie wrócił do sprawności fizycznej, podjął pracę w zeszłym roku. No jest mu ciężko, no bo to jest praca 12 godzin na nogach, ale daje mu to taką satysfakcję, że wróci do tej sprawności i może się czuć, jak to mówią, potrzebnym w domu, czy potrzebnym rodzinie. A dla mnie to jest na tyle dobrze, że ja mam troszeczkę więcej spokoju. Bo mając męża chorego i schorowaną córę w domu, 24 na dobę, to ja troszeczkę w kość dostałam w ostatnim czasie. A teraz mogę powiedzieć, że po prostu mam te swoje kilka godzin dla siebie, mimo to, że Magdę mam obok. Ale jakoś tak można zorganizować sobie, że można na przykład usiąść, wypić kawę, odpocząć, na przykład gazetę poczytać. Chociaż też nie lubię, ale więcej w komputerze, trochę w internecie poszuka jakichś nowości. Także to jest dla mnie. Właśnie co do tej jazdy nad morzem, bo to trwa ile? 2 tygodnie? 2 tygodnie. Ja staram się na turnusy rehabilitacyjne z Magdaleną wyjeżdżać. Wybierałyśmy sobie zawsze Świnoujście z tego tytułu, że ośrodek jest blisko morza, blisko promenady i do czego zmierzam, są tam świetne zjazdy. My już tam 14 rok rzędu byliśmy. No po plaży można sobie pojeździć, bo Magdalena ma tak fajny wózek, że przy samym brzegu możemy naprawdę pokonywać kilometry. No i mąż, wracając do sprawności, on uwielbia z Magdą na spacery, no bo on w sumie wózek traktuje jako taki balkonik do podtrzymywania się. A ja szczerze mówiąc, jak idę już bez wózka, to tak się w sumie odbijam, nie potrafię już iść inaczej, tylko ta pozycja stała, jakby człowiek na przykład jadąc samochodem, kierownicę trzymał, to ja muszę trzymać wózek i czasami jak idąc bez, to ja po prostu się odbijam na boki. I się każdy ze mnie śmieje, że chyba sobie coś musiałam wypić, że tak się zachowuję, ale to jest po prostu już w nawyku. Przez tyle lat, 25 jeżdżą z wózkiem, to już tak zostaje, nie? Ale z morza jesteśmy zadowolone. Nieważne czy pogoda, czy nie pogoda, po prostu żeby tylko nie padało. Można naprawdę długie spacery wykonywać. A Magdalena uwielbia jazdę we wózku, siedząc, ale nie uwielbia przystoi. Także każde takie 5-minutowe zatrzymanie się, no to trzeba sobie po prostu przemyśleć, nie? I wyczuć jej moment, żeby po prostu nie pokrzykiwała, nie? Ale tak to jest dobrze. Jazdę pociągiem też uwielbia, bo też dostajemy się pociągiem, po 6-7 godzin jedziemy. Także ostatnio żeśmy wypróbowali, że siedziało cały czas, nie było trzeba i na kolana wziąć, nawet na ręce. Także dałyśmy radę, nie? To w tym roku też Świnoujście, tak? Czy... Tak. No byliśmy w zeszłym roku w Międzywodziu, bo w Świnoujściu tam w Amigo już nie robią turnusów rehabilitacyjnych, no i musiałam Międzywodzie wybrać, no i trochę się wkopałam, bo ośrodek fajny, jedzenie jest super, no ale winda w ośrodku niedostosowana do wózka Magdaleny. Tam jest tylko do tych mniejszych wózków, a do tych głębokich, no nie wmieściłyśmy się. Jak wózek wszedł, no to Magda nie weszła, nie? I no dana osoba, która by tą windą jechała, nie? A tam trzeba trzymać, nie? No tak. To No co, po i- schodach było, czy?
No i właśnie szef mówi, co my teraz zrobimy. No mówię, chyba, że poszukam jakiś ośrodek, ale później mówię do mojej mamy, słuchaj, pokój jest dostosowany, łazienka duża. Czyli z wózkiem można sobie podjechać, można się umyć, bo krzesełka, wszystko pięknie, ładnie, nie? No ale do jadalni też nie dojdę, bo są schody, nie? Kilka schód do góry i kilka schód na dół, nie? No ale przyszedł do mnie i mówi, no i jak sprawa stoi? A ja mówię, no chyba, że mi jedzenie do pokoju będziesz przynosić. A no tyle Magdę ewentualnie windą zjadę, nie? No tam było ileś stopni, no może tyle co do mnie do domu, nie? Do pozaliczenia w dzień w dzień. No i że poszłam na UKO, no to trochę mnie obniżył. No w sumie obniżył mi tak, że w sumie moja mama mniej płaciła za siebie, nie? Bo ja miałam dofinansowania, nie? Więc mi trochę tak poobniżał, nie? Więc mówi, no on za tą krzywdę, jak to się mówi, nie? Ja mówię, kurczę, żebym wiedziała, no bo na zdjęciach wszystko pięknie, ładnie wygląda, no winda jest, no to człowiek patrzy pokoje, wszystko pięknie, ładnie, nie? Ale nie zaznaczone, że tyle i tyle stopni trzeba pokonać, nie? No tak, nie A ja już mówię, tyle się tam, kurczę, dojechałyśmy, dałyśmy radę. Z powrotem też był potworny powrót, bo się w taksówkę busa nie mogłyśmy zmieścić. Także musiała nas właścicielka odwieźć, więc mówię, troszeczkę przeboi było i teraz powiedziałam, że nie, jadę jednym transportem do danego miejsca, nie żadnej przesiadki, nic kompletnie. Bo ja wiem, co z tym wózkiem jest, że on wszędzie nie wchodzi. Także do Świnoujścia pociągiem dojadę, dalej sobie autobusem dojadę pod ośrodek, a nawet pieszo bym szła. Także wybierałam stałe miejsce. Też nie powiem, bo bym zmieniła może otoczenie, ale kurczę, jak ja mam sobie wyobrażam, że będzie znowu jakiś problem, to nie. No staram się po prostu do ostatniej, jak ktoś mówią, siły, żeby był ten wyjazd dla niej chociaż raz w roku, bo jej się to należy. Człowiek by też chciał wyjechać gdzieś sam do sanatorium i tak dalej, podreperować trochę zdrowie, ale ja sobie nie wyobrażam, bym musiała Magdę komuś po prostu dać, nie wiem, pod opiekę. No tak. Chociaż z rodziny nie za bardzo mogę liczyć, bo każdy się boi nawet telefonu odebrać, bo myśli, że zaraz po prostu będę potrzebowała pomocy. Raz się zraziłam i od tego czasu już nie dzwonię. Zadzwonię ewentualnie się zapytać, jak tam zdrówko, co słychać, ale jeżeli chodzi o pomoc dla Magdy, to nie. Wszędzie po prostu Magdę biorę ze sobą. Także nawet wyjazd do mamy, jak już tato żył, to nawet na 3 dni wszędzie Magda jedzie ze mną. Także ja jakoś problemu z tego tytułu nie widzę. Też wiadomo, żeby było trzeba sobie odpocząć 1 dzień, 2, ale nie. Magda jest akurat po prostu typ takiego człowieka, że no jest przywiązana do mnie od urodzenia. I nawet zostając czy z córką, czy z mężem, to nie pozwoli się nakarmić, bo wie, że to ja muszę wykonać. Mnie traktuje jako, jak to się śmieje zawsze, barowóz, nie? Że mamusia wchodzi, no to czas na jedzenie. Mąż na przykład z nią zostaje, ona mu nie popakuje nic kompletnie, może spokojniutka 4-5 godzin, nic się nie dzieje. Przyjdzie mama od razu. Hałas, bo pokazała się mama, odezwała się i koniec. Także na dobrą sprawę trzeba przynieść swoje porobić i... Ale tak jest kochaną dziewczyną, bo się uśmiecha od czasu do czasu, mało kiedy płacze. Jakoś potrafi się, jak to się mówi, pokazuje, że jest wśród nas, o. Ja jestem tutaj drugi raz ją widzę tak naprawdę, ale widzę, że ona się uśmiecha i... No ona w sumie mało jest takim kłopotliwym dzieckiem, tylko tyle, że po prostu no, nie siedzi samodzielnie. Znajdzie sobie swoją taką pozycję, taka na przykład o natapczanie, że nóżki są lekko zwieszone. W większości uwielbiam na materacu, ale że nie chciałam teraz na podłogę kłaść. Uwielbia też, jak to się mówi, rehabilitantów, bo przez jedno stowarzyszenie mamy pomoc wytchnieniową. Po prostu ktoś pomyślał o Magdzie i przychodzi do nas pani Kasia. I Magdalena w środę ćwiczy, no ale teraz ze względu na chorobę jej synka, no to wiadomo, nie mogła. Przychodzi Alan zaprzyjaźniony od 8 lat, chłopak, który po prostu Magdę też ćwiczy. Zawsze się staram z pieniążków fundacji TVN-u, no ale w tym roku mi się nie udało, bo odmówili, bo chyba widocznie mają za mało pieniążków, ale napisałam maila taki troszeczkę roszczeniowego, że chcę, żeby mi wyjaśnili, dlaczego tak się to stało, bo staram się co roku zawsze w połowie grudnia wysyłać dokumenty przed świętami, żeby była w pierwszej kolejności rozpatrywania w połowie stycznia, ale teraz się okazało, że jednak nie wiem, jak to się stało, że nam po prostu nie przyznali. No i będę musiała walczyć w inny sposób, nie wiem, może jakąś inną fundację, bo Magdalena, nie wyobrażam sobie, jak ona by nie miała tej rehabilitacji u Alana. Wiadomo, koszty to są duże, ale nigdy się z tym nie liczyłam, bo zawsze jak przychodziły pieniądze z TVN-u, to rehabilitant robił tak, żeby mi to starczyło, nie? Także nigdy ode mnie, jak to się mówi, nie wołał pieniążków, nie? A teraz no na razie zastopowaliśmy, o tym bardziej, że rehabilitant też jest chory. Także teraz w tym 2 tygodnie z rzędu mamy po prostu bez takiej intensywnej rehabilitacji, no ale dajemy radę.
Wszystko wróci do normalności, skończy się COVID, to wszystko po prostu jakoś będzie inaczej wyglądało. Bo ja zawsze mówię 7 tłustych i 7 chudych, ale ja chyba te chude to mam, dopiero mi się chyba kończą pomału. Może w końcu te tłuste się zaczną, ale... To będzie nadrabiania teraz tych tłustych przynajmniej. No, tylko to się tyle cieszę, że córa skończyła studia w tym najgorszym okresie, przez tą pandemię jeszcze. No Magda teraz wiadomo, że skończyła szkołę. No, mąż wrócił do pracy, także no troszeczkę lepiej. Także trzeba się cieszyć z tych rzeczy, nawet małych, że są fajne, a nie męczyć się z tym, co jest złe, trzeba zapomnieć. Nie mamy innego wyjścia. Właśnie, bo pani córka starsza skończyła studia i udało się, mimo że na pewno też miała jakieś trudności, na pewno też no, musiała się częściej zajmować niż powiedzmy tak normalnie domem. Szczerze mówiąc, Asia jak studia robiła, to ja ją troszeczkę, można powiedzieć, nie chciałam, żeby pomagała dużo w domu, tylko dla mnie było najważniejsze to, żeby ona te studia skończyła, bo robiła 2 kierunki. Tak, 2 kierunki od razu. Także ona jak wychodziła z domu, to wracała, jak to się mówi, do hotelu, do spania. Starałam się na dobrą sprawę jakieś jej zakupy porobić, wiadomo, no, obiad w domu, tego typu rzeczy, to wszystko było. Także zawsze ewentualnie co potrzebowała ode mnie, to jeszcze jej pomagałam, bo czasami tyle rzeczy było trzeba pokupić. Jak ona wracała wieczorem, to już wszystko było pozamykane, ale robiła 2 kierunki skończyła. Fakt ten, że tylko magistra zrobiła z 1 kierunku, to co najbardziej było potrzebne, czyli do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Co najgorsze, mając w domu niepełnosprawność głęboką, poszła na niepełnosprawność, także też dzieci uczy w szkole, jest wychowawcą. Także każdy się dziwi, dlaczego ten kierunek wybrała, no nie wiem, co ją pokierowało, ale lubi to. Także najważniejsze, żeby robić to, co się lubi, nie? No tak, no tak. Ale gdziekolwiek, żeśmy z Magdą na przykład wyjeżdżały na różnego rodzaju takie wycieczki z dziećmi właśnie z niepełnosprawnością, Aśka brała udział. No tak jakoś tak się człowiek cieszył, nie? Ale u Magdaleny każdą taką drobnostką, którą Magda potrafi pokazać, na przykład jak jej coś nie wyjdzie, no bo nie umie, trzeba we wszystkim jej pomagać i uśmiech, to już mówię, jest dzień nie stracony, tylko po prostu uzyskało się chociaż nawet jej radość, o. Zawsze mąż się śmieje, jak ją przynoszę do pokoju, to mówi, o, moja kruszyna wróciła. Na dzień dobry, uśmiech od ucha do ucha, nieważne czy była chora, przeziębiona. Wystarczy tylko, mówię, za ten uśmiech można iść do pracy. Właśnie też chciałem do tego zmierzać, bo no, jak wszyscy się domyślamy, to jest bardzo trudne, ale w jaki sposób znajduje Pani właśnie jakiś taki czas, czy jakiś sposób na relaks, czy coś takiego, żeby po prostu, bo Na relaks? daje Pani radę jakoś. I... Szczerze mówiąc, na relaks, ja mam relaks, jakby to wytłumaczyć. Uwielbiam z Magdą robić spacery. To nie jest relaks dla mnie samej, tylko wokół Malty, bo wiadomo, to też dla zdrowia. Magdalena uwielbia spacery, a ja przy okazji też korzystam, żeby troszeczkę kilogramów zgubić. Także my wokół Malty mamy to szczęście, że no tak liczę z 1,5 godzinki zawsze z domu idąc pieszo przez park, tymi skrótami, ale uwielbiam wchodzić wokół Malty właśnie na spacery do Starego Rynku sobie pieszo i idąc właśnie w tom i z powrotem. A Magdalena przy okazji, ona ma coś takiego w sobie, że ona zaczepia ludzi. Śmiejąc się, ludzie się odwracają, też to niektórzy jadąc na przykład na rowerze uśmiech puszczą. To jest coś fajnego. Także człowiek taki wtedy podbudowany się czuje, o, coś fajnego zrobiłam dla niej i dla siebie, nie? A samoistnie jakoś wypoczynek, no ja tak jakoś nie mam nic tak dla siebie. Dla mnie mówię wyjście nawet, mówię zawsze jak jest fajna pogoda, mówię wyjście na spacer. Nikt jeszcze nie wymyślił, żeby na przykład zrobić wózek doczepiając do taki duży, jak ona ma do rowera, żeby można było sobie na rowerze pojeździć, ale korzystam zawsze u mojej mamy na rowerze. To z kolei babcia zawsze z Magdaleną sobie idzie pieszo, nie? No każdy ma inny relaks, ja mam właśnie taki. Taki sobie wymyśliłam, taki sobie po prostu ustaliłam. Młoda się cieszy, a tym bardziej, że ja lubię dużo mówić, więc idąc z Magdą, to jej opowiadam po drodze, co widzimy. I na przykład zaległy jakieś rozmowy telefoniczne, przy jednym uchu słuchawkę, rozmawia, Magdalena słyszy, że mama tam z kimś rozmawia, wtrąca się w rozmowę, mimo to, że nie wie, o co chodzi. Także ja tak nadrabiam jeszcze przy okazji te zaległe wszystkie, na przykład do mamy, czy tam do ciotki, czy tam do kuzynki, zawsze zadzwonię, chwilę pogadamy sobie i to jest dla mnie taki odpoczynek. No tak. Że nikt nie podsłuchuje, nikt mi nie przerywa, nikt nie woła mamo herbatę albo mamo kolację, tylko właśnie to jest po prostu chwila dla nas. Ta godzinka mała. I nawet często mąż z Magdaleną wychodzi, nie wiem jak to się nazywa fachowo, w koronę drzew.
I to jest jego ulubione miejsce i tam właśnie po prostu spędza czas. Potrafi 2-3 godziny wziąć, tak, Magdę na spacer, jak tylko wróci do sprawności. Zawsze się śmieje, że niedziela jest dla tatusia. Także ja mam w tym czasu spokój zrobienia obiadu, a oni idą na spacer. Ale 3 godziny to też naprawdę długo, tym bardziej, godziny, że właśnie no. wcześniej Pani wspomniała, że były też problemy z Mąż łamaniem. miał problemy z chodzeniem, ale jak wróci do sprawności, to po prostu chodzi z Magdą naprawdę po 3 godziny. Bo on musi, jak to się mówi przy kręgosłupie, rozruszać się. No a w pracy wiadomo, 12 godzin na nogach, nie? No nie wykonuje tej pracy, którą by chciał, ale jak to się mówi, każda praca nie hańbi, byleby tylko była uczciwie płacona. A tym bardziej, że jemu troszeczkę do emerytury jeszcze brakuje, więc musi trochę popracować, żeby po prostu, jak to się mówi, było nam lżej. Bo na dzień dzisiejszy ja mam świadczenie pielęgnacyjne, no mam dzięki temu, że Magda jest chora, nie powinnam tego mówić. Ale jak się nigdy był Magdalenie cokolwiek się stanie, to ja automatycznie zostaję bez niczego. Ale mąż, kiedyś myśleliśmy tak, że on był tak sorowany, żeby on poszedł na świadczenie pielęgnacyjne i opiekował się Magdą, ale on by jej nie mógł nawet do szkoły przygotować do transportu. Więc ja mówię, to jest po prostu całkowity bezsens. A ja mogłam wtedy iść do pracy. Tylko żeby on tak się nie poczaskał, no to byłoby wszystko okej, nie? No ale wtedy było trzeba ją z tego 3. piętra, przepraszam, znieść, nie? I później po zajęciach szkolnych wnieść ją do góry. No tak, bo to jeszcze jak Pani na tej wildzie mieszkała, bo Tak. tam nie było żadnej windy, zupełnie nic. Nie, kompletnie nie było żadnej windy. I dlatego żeśmy się starali o zamianę mieszkania. I nam się udało tutaj, nie? Ale tu jestem zadowolona, co prawda balkonu nie ma, ale to jest coś za coś. Mamy tutaj taką ciszę, że nawet nie słychać tramwaju, nie słychać autobusu, nie słychać kompletnie nic. I Magdalena tutaj ma swój pokój oddzielny, w którym po prostu to jest kąt dla niej, ona tylko idzie do spania. Ale wysypia się całutką noc, śpi, także jest spokój, cisza. I to tak, mówimy to, co potrzebowaliśmy cały czas. Nie w centrum, tylko właśnie na obrzeżach. Ale spacerkiem da się jednak do tego centrum. Spacerkiem da się właśnie, czy do Galerii Poznania i pieszo. Także to nie jest daleko, 20 minut. No a to mamy to szczęście, że mamy to Maltę. No i do zoo też żeśmy szły pieszo. A właśnie, blisko jest też zoo. Tak, do Krańcowej i pieszo. Albo iść kawałek Maltą i później po prostu odbić, nie? Do zoo. Także też nie jest daleko. Magdalena uwielbia zoo, bo tam jest też fajna trasa w parku, żeby można było sobie pochodzić. Ale korzystamy zawsze, żeby jak na przykład stowarzyszenie zorganizuje albo jakaś fundacja, żeby w grupie iść. To wtedy jest lepiej, bo wtedy mama z mamą sobie porozmawia, jakieś tam mamy niewyjaśnione sytuacje, także jedna drugie coś podpowie, także jak to się mówi, drogą pantoflową to działa. A w każdej rodzinie są różne problemy. Że Magdalena ma dziecięce porażenie mózgowe, to są stowarzyszenia z porażeniem mózgowym. Na przykład ktoś ma zespół Downa z zespołem Downa. Albo na przykład tam jakieś inne z białaczką, czy coś w tym stylu, są różnego rodzaju stowarzyszenia. I wtedy można się do takiego zapisać. My byliśmy kiedyś w stowarzyszeniu, ale ze względu na sytuację finansową rodziny musiałam z czegoś zrezygnować. A tym bardziej, że wtedy miałam i jedną córę w szpitalu na zmianę z Magdaleną, także i mąż jeszcze się do tego doczepił, więc było nam ciężko. I będąc przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jakoś dałyśmy radę, że po prostu ja z tego wybrnęłam. No ale to nie jest taka pomoc, jaką by człowiek sobie życzył, ale daliśmy radę. Właśnie jak to wyglądało, bo tutaj po prostu się wszyscy spotykali, czy... Na stowarzyszeniach? Stowarzyszenie było coś fajnego, że się robiło przynajmniej raz w miesiącu takie spotkania. Wiadomo, no nie było wtedy pandemii, spotykałyśmy się, jak to się mówi, przy stole, przy kawie, przy cieście. Były różnego rodzaju problemy poruszane. No stowarzyszenie starały się na przykład, czy też psychologa, czy pediatrę zamówić, na przykład z czym był problem w ogóle w danej rodzinie. I starały się to rozwiązywać, nie? Na przykład interesowało mnie na przykład, nie wiem, zamawianie wózka, bo też człowiek nie wiedział gdzie, w jakiej firmie skorzystać. No to starały się dziewczyny naprawdę, jeżeli chodzi o prezesostwo, żeby ten problem pomóc i jakoś go wyjaśnić. To było na takiej zasadzie, że z reguły zawsze robiły sobie walne wtedy. Rozwiązywały temat stowarzyszenia, no a przy okazji były wolne głosy i wnioski, można było wtedy poruszać różnego rodzaju tematy i bardzo dużo to dało. No ale na dzień dzisiejszy bym miała wrócić, to może bym wróciła, tylko szczerze mówiąc, dla mnie to już za dużo. Człowiek już jest zmęczony. Ludzie, nie powiem, bo w stowarzyszeniach działają tam po 20-30 lat, ale dla mnie by było lepiej, żeby nie było tych stowarzyszeń aż tyle, tylko żeby było coś takiego na przykład jak wytchnieniowa jest, mieć osobę, nie wiem, z miasta, z gminy, w ten sposób, która by miała pod opieką daną rodzinę.
i by wiedziała o jej problemach, oczywiście wiadomo, nie przekazując tego nigdzie dalej, plotkując, tylko ewentualnie by wiedziała, z czym mają problem i ewentualnie w czym im pomóc. A nie, że my na przykład, dajmy na to, siedzimy przy telefonie, zamawiamy pieluchy, składamy wnioski na turnusy rehabilitacyjne. To czasami pochłania tyle czasu i człowiek później się wścieka, że tu się nie może dodzwonić, tego nie może załatwić, a taka osoba to naprawdę była na dzień dzisiejszy bardzo pomocna. Oj, papierologii jest więcej tak naprawdę No, niż bo samego są życia. niektóre takie wytchnieniowe, na przykład do nas dzwoniło ze stowarzyszenia, chyba Żurawinka, jak się nie mylę, tak. I przysłała mi właśnie panią Kasię i się pytało, co bym na przykład chciała. Ja mówię, rehabilitację dla Magdy. Bo dosyć, że to jest drogie. Po drugie, no pielęgniarki do pomocy w myciu i tak dalej, no nie potrzebuję, bo daję sobie z tym radę, ale przy rehabilitacji ja już się wypalam. Ja potrzebuję mieć osobę taką, która to zrobi fachowo. Magdalenie na przykład Amato nie uszkodzi nogi, nie zwichnie rączki, czy nóżki tak samo. Nie uszkodzi tam biodra, bo wiadomo, że trzeba to fachowo zrobić. Nawet jakby miała jej masaż kremem robić, czy balsamem całego ciała, to dla mnie już to odchodzi 1,5 godziny. To jest bardzo dużo. A no nie każda mama też lubi, żeby na przykład jakaś osoba obca przychodziła i myła, nie? Dziecko i patrzyła na gołe ciało i tak dalej. Co prawda przy mężu nie miałam takich problemów, bo jak tylko mi się położy, to zaraz z opieki społecznej, nie wiem co mnie tknęło, że zadzwoniłam, poprosiłam o pomoc. Oczywiście przewyższając dochody, no to, że mąż nie miał. No to przysłała mi panie z Czerwonego Krzyża pana. Bardzo mi dużo ten pan pomógł. 2 razy w tygodniu przychodzi naprawdę rewelacja, bo ja już nie musiałam tego robić, bo tylko robiłam przy Magdzie, nie? A tak bym miała 2 osoby. No też to śmiesznie wyglądało, bo mąż leżał na tapczanie, jak ja musiałam gdzieś wyjść, zamykałam obydwoje w domu. To Magda leżała na podłodze, żeby mi nie spadła z podłogi, no bałam się, że mąż nie zsunął się z tapczanu, nie? No ale mówiłam, obydwoje leżeć grzecznie, bo wychodzę. I też na przykład na 2 godziny nie było mnie w domu, musiałam zakupy porobić, jakieś sprawy urzędowe pozałatwiać jeszcze w szpitalu. Miałam problemy z mężem, bo nie były tak wystawiona poszpitalna decyzja, nie? Brakowało tam na przykład wyciągnięcia szwów, jakiegoś tam, nie wiem, wizyty u lekarzy, tego typu rzeczy, nie? Także to wszystko musiałam od nowa robić. A że na szwajcarskie, no to był kawałeczek jazdy. No ale zostawiałam jedno i drugie, mieli się pilnować, ja przychodziłam, telewizor był włączony. Grzecznie było. No bo to się stało właśnie nad Tak, morzem. to się stało nad morzem, będą na turnusie rehabilitacyjnym. Mąż już też się źle czuł, nie chciał jechać, ale ja się uparłam, że mówię, chodź, pojedziesz nad morze, zmienisz trochę klimat, będzie troszeczkę inne jedzenie, po prostu nie będzie trzeba biegać po zakupy i tak dalej, będzie trochę więcej odpoczynku. No i tydzień wytrzymał, wystarczy tydzień. No i miał po tygodniu, stwierdził, że jednak pojedzie do domu, no i wtedy mi upadł, no i się zaczęło, co się zaczęło. Ale ja drugi tydzień z Magdaleną skończyłam, bo mówię, w czym ja mu pomogę. Jak się uparli, żeby go zawieźć do Gryfit, do szpitala, no to go zawieźli. I później po miesiącu dopiero był zoperowany. Po miesiącu ja musiałam jechać podpisać dokumenty, bo mąż nie podpisał, bo nie miał jak. Bo nie był w ogóle w kontakcie, więc musiałam ja pojechać. Podpisałam dokumenty, zrobiłam tam te 400 parę kilometrów z moim kuzynem. Magdalena jechała z tyłu z nami, bo co miałam zrobić. No więc tak się stało, jak się stało, że mąż spadł z tapczanu, sobie znowu wystawił, no to znowu musiałam w Poznaniu załatwiać, a lekarze nie lubią, jak to się mówi, po kimś innym poprawiać. Ale jakoś tak się udało, że po prostu karetka przyjechała, zapakowała męża i miesiąc następny w szpitalu. To 8 miesięcy razem. Ale w domu leżał. Aha. 2 miesiące w szpitalu i później w domu, nie? Trochę nerwusiaty jest, ale to mu minie. No i udało się znaleźć pracę, co prawda Tak. fizyczną, ale... Fizyczną, ale udało się. No to prawda, mąż ma średnie wykształcenie, jest też maturę ma zrobioną. Wiadomo, no kiedyś pracował też, można powiedzieć, ciężko, no ale na dzień dzisiejszy nie może wrócić do swojego zawodu, bo by sobie nie dał rady. No wziął taką pracę, jaką wziął, no ale przynajmniej cieszy się, bo twierdzi, że bardzo go szanują, więc ja się z tego też cieszę. Mógłby na przykład, nie wiem, na lżejszą, no ale ciężko będzie mu znaleźć, no bo długi okres czasu nie pracował, nie? Ja na dobrą sprawę też bym wolała iść do pracy, jeżeli się Magdą zajmować, ale jakbym miała kogoś na dobrą sprawę tutaj wziąć, nie wiem, wynająć jako opiekuna, ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie. Nikt nie zna Magdy tak jak pani. Nie. Jeszcze córa mogłaby zostać Magdaleną. Moja mama się boi. Bo też czasami się zdarzyło, że na przykład była u nas w Poznaniu i też mówię, ach, zostaniesz z Macią tam, nie wiem, 2-4 godziny, ona już w nerwach. Gdzie jesteś? Czemu tak długo? Mogłabyś już wrócić. Też się boi, a obca osoba tym bardziej. Siedzi jak trusia na fotelu i pilnuje Magdę, a Magdalena se leży i się śmieje. Nie boją się, boją.
Nie, może jak myślą, że jakby cokolwiek się stało, to by sobie zarzucili, że nie zrobili tak, jak powinno być. Nie mam zielonego pojęcia. Czasami trzeba iść na żywioł. Nie ma innego wyjścia. Czy to się mi stanie, czy to się stanie osobie obcej. Nie ma wyjścia. Po prostu trzeba akceptować to, co jest i iść na żywioł. Nie ma innego wyjścia. Pani przecież też nie miała żadnego jakiegoś Nie, wiadomo wykształcenia jakiego... medycznego nie. Właśnie. Nie. Jak to mówią, matki są chyba wszechwiedzące. Nie skończyły szkoły, a muszą wszystko wiedzieć. Też się uczyłam na błędach, ale bardzo dużo też rzeczy zawdzięczam też lekarzom, bo coś tam ewentualnie podpowiedzą, albo mama jedna drugiej, nie? Męczy się Magdaleny z jedzeniem, no bo ona w sumie połyka. Każdy pokarm nie gryzie. Może powinnam to inaczej, nie wiem, przez kroplówki albo coś, albo po prostu męczę się. Łyżeczki jej daję duszone, bo wiadomo, że jak połyka, no to wtedy jest łatwiej, ale jakoś dajemy sobie radę. Magdalena też to się tego nauczyła. No gorzej jest z piciem, nie chce pić. Bo ma problemy z krtanią, wszystko się dusi, dławi. Ale jak są gęstsze potrawy, to Magdalena przełyka, nie? Tyle, ile potrafi. Ja już nawet wiem mniej więcej, kiedy nie chce, bo wyciągnie język, zrobi blokadę, zablokuje się i koniec. Na siłę się, choćby nawet się chciało, nie wleje się do buzi. Bo wszystko poleci wąsami po brodzie. Ale bardzo mi się podobało, jeżeli chodzi o szkołę, bo w szkole robiły też właśnie testy smaków. Na przykład czy kwaśne, czy tam jakieś soki. To w sumie testowały na Magdalenie. No i też się śmieję, bo z Magdaleną też uczęszczamy na wesela. Tak, bo mój chrześniak 2 lata temu właśnie brał ślub. Zaprosił mnie jako chrzestną, wiadomo, a mąż wtedy nie mógł, bo mąż wtedy już był chory. Więc ja mówię, no słuchaj, wuja Roman nie pojedzie, no ale co ja mam z Magdą zrobić? No ale przecież Magda też jest zaproszona. Bo zawsze jest tak, że Magdaleny sobie nie życzą, no bo jak to będzie wyglądało na zdjęciach, nie? Tak to wygląda. No to nie tylko u mnie takie przypadki są, ale to są u kilku osób, znajomych było to samo. Ale no, jeżeli Magda Wam nie przeszkadza, no to bardzo chętnie. Ale teraz nam się szykuje w tym roku następne wesele u mojego brata. Bratanica ślubuje, także Magda też jest honorowym gościem. Także jakoś nie ma problemu. Także no, są niektóre rodziny takie, że po prostu akceptują ją taką, jaka jest, no i wszędzie jest z nami, nie? Bo jeżeli na przykład Mata Magdy mi nie zaproszą, no to ja już nie pojadę, no bo z kim ją zostawię, nie? Albo chcą nas w trójkę z mężem, albo wcale. Właśnie, bo też ma Pani ze świeże ściany. W czerwcu żeśmy zaczęły malować właśnie ściany w łazience jeszcze i kuchnię. A to mi pomagała córa, nie? I jej chłopak. A Magdy wkurzyłam się sama, nie? I sama pomalowałam. W jednym miesiącu tak z przerwami pomalowałam małej. Po prostu szłam po kolei ściankami, nie? I później został mi na końcu duży pokój. Ale narobiłam się, bo też każdą ścianę musiałam odsunąć, wszystko powyciągać. Nie chciało mi się robić na szpachtułkę, tylko na palec i tak sobie robiłam. Jak karnisz był wiercony, brat mi zrobił za duże dziury, to wzięłam akryla, powpychałam paluchem, wyschło. Następne wygładziłam, dziękuję, nie ma dziury. Dałam radę, także ten pokój jestem dumna i Magdę też malowałam sama, a tamte miałam pomoc. Właśnie ja jestem największym fanem tego pokoju Magdy. Żeby już za dużo farby nie dokupywać, bo wiadomo, że to też nie jest takie tanie, no to weszłyśmy na sposób, właśnie córa mi tak podpowiedziała. Mamo, zrób pół ściany takie po takie. Ja mówię, Boże, jak to będzie wyglądało? Ale później mówię tak, zielony mi starczy. No więc zrobiłam, jeszcze mam słoiczko odlane, w razie czego jakby gdzieś tam się rysło albo coś tam by odpadło, nie? No i tak właśnie tym białym paskiem wykombinowałam. Musiał mi jej chłopak pomóc, bo to wiadomo, czy ma na dole, ja do góry i tak żeśmy równo zrobili i dałam radę. Musimy sobie jakoś poradzić, bo gdziekolwiek się słyszy, to na to nie ma pieniędzy, na to nie ma pieniędzy, na wszystko nie ma pieniędzy. Teraz jeszcze z 1% chcą pozabierać, więc będziemy mieli dopiero wesoło. Bo Magda ma we fundacji dzieciom zdążyć z pomocą, ten 1%, ale czasami z tego właśnie 1% ja korzystam na leki, nie? Nie jest tego może dużo, bo najpierw muszę wydać pieniądze, żeby później mogli mi oddać, ale później jak mam oddane, to znowu z kolei finansuję co innego, nie? No tak. No środki na przykład pielęgnacyjne, bo u nas też dużo idzie na przykład, nie wiem, papieru, chusteczek taki do wycierania. No mąż teraz czasami nadgodziny robi, bo stwierdził, że musi zarobić, nie? Na wyjazd. Także ja mówię, Bóg Ci podziękuję. Nie, zarobił. Także mówi, odkładaj, bo trzeba jechać. Pojedziemy, Magda. Pojedziemy nad morze, tak? Magda lubi, jak mewy skrzeczą. Tak? Tak. Bo ona jak się rano wstaje, to one tak skrzyczą na tych dachach. No pewnie, że skrzyczą. Ty uwielbiasz, tak? Mama cię trochę poszmarała. Tak.
A Magda wie, kiedy się wyjeżdża, bo wie, bo na przykład ja jestem panikara. Zaraz tu latam, wszystkich po drodze wyzywam, także mi nie mogą być w zasięgu ręki. Ja muszę mieć wszystko pokładane, szykuję się 2 tygodnie do przodu, walizka już stoi, wszystko czeka. I wtedy tylko po prostu łapię Magdę i wychodzę. Tak to wygląda. Nie lubię na ostatni dzwonek. Zawsze się moja córa śmiała, bo jak ona szykowała się na obóz, to był plecak i nasze bagaże. Mniej więcej o tym samym czasie, żeśmy wyjeżdżali, nie? No tak musi być. To mam nadzieję, że ten najbliższy wyjazd będzie że się uda. udany. Mam nadzieję, że nie będą nas znowu straszyć jakimiś obostrzeniami, jakimiś zamykaniem ośrodków i tak dalej, nie? Nie, bo do sanatorium nie jeździmy ze względu na Magdę, tylko mówię na te turnusy rehabilitacyjne. Jak się nie uda turnus, chociaż na wypoczynkowe, nie? Chociaż mówię, nawet tydzień to już jest dużo. Żeby chociaż wybaczyć. Chociaż tydzień. To dziękujemy ślicznie. Ja również Pani bardzo dziękuję. Naprawdę, jak trzeba pomóc, to trzeba. Dziękuję za posiłki. Ja sobie tam będę przyglądać. Na I zdrówko. dziękuję, wszystkiego dobrego życzę i mam nadzieję, że się wszystko uda. Bardzo dziękuję, również wszystkiego widzenia. dobrego życzę. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Tutaj. Czułeś? Tak. Bo my tu przykluczamy, bo jak jest okno na tym, na klatce otwarte, nam się później okno otwierają. No, drzwi też. No dobra. Dziękuję. Dziękuję Do bardzo, widzenia. spokojnego wieczoru. Do widzenia. Pierwszy odcinek podcastu Mocy za nami. Dzięki za obecność. Bardzo nam zależy na zwiększeniu świadomości społecznej na temat rodzin niemobilnych, dlatego jeżeli chcesz być tego częścią, możesz pokazać tę rozmowę znajomym. Zapraszam też do śledzenia Stowarzyszenia Mudita na mediach społecznościowych, gdzie publikowane są treści na temat opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Chciałbym jeszcze dodać, że ta innowacja testowana jest w ramach projektu Innowacje na ludzką miarę. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego, realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki za przesłuchanie i do usłyszenia następnym razem.